Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Tylko mnie poproś do walca. W oryginale było do tańca, ale drodzy Państwo, dzisiaj, mówiąc Wam dzień dobry, chcę Wam powiedzieć, że jest albo biały walc, albo biały barszcz. I teraz uwaga. Drogie panie, panowie uwielbiają białego walca. Jak oni czekają na tych potańcówkach, kiedy wreszcie jakaś pani je poprosi do tańca. Znaczy ich poprosi do tańca. Natomiast panowie, panie uwielbiają biały barszcz przez Was robiony. No właśnie przez Was robiony na święta na przykład. Gdybyście tak dali tę możliwość odpoczynku paniom w przygotowaniu tego świątecznego stołu i gdybyście Wy zrobili takiego białego barszcza, jak ja dzisiaj zrobię, to będą zachwycone. Więc biały walc dla panów, biały barszcz dla pań. Taka jest moja propozycja. Dzisiaj będzie ten biały barszcz, będzie robiony troszeczkę inaczej. Będą przynajmniej dwa takie elementy, które będą bardzo charakterystyczne dla tego, ponieważ robię to od lat, dlaczego mój biały barszcz jest prawie jak biały walc. Czyli naprawdę chcę się go jeść. Tego się dowiecie oczywiście w tym odcinku. Ale uwaga, jak każda zupa dobrze zrobiona, tak i biały barszcz musi mieć swoją duszę. A duszą jest co? Zakwas. Właśnie to odróżnia biały barszcz od żurku. To, że robimy zakwas na mące pszennej. To jest primo. To jest podstawa. I jak zrobić właśnie to, żeby było idealnie. Na pół litra wody, bo taki jest mniej więcej, taka jest mniej więcej pojemność tej miseczki. 5 czubatych łyżek mąki. Tyle. I teraz trzeba zamieszać, bo ja już tutaj mam taki zakwasik, który naprawdę się przejadł i który ma ze 3 tygodnie. Robimy to o tyle wcześniej, żeby wiedzieć, co potem ma być, tak? Czyli musi być ten zakwas zrobiony idealnie. Więc wymieszamy tak, żeby mąka nam się rozpuściła, a do tego co dodajemy? Na tę ilość 4 ząbki czosnku, 3 liście laurowe i parę ziarenek ziela angielskiego. Czy ich będzie 5 czy 7, to już bez większej różnicy, ale najważniejsze, nie dodawać do zakwasu soli. I kiedy to przez godzinę, 2, 3 już nam przejdzie pięknie aromatem, to wtedy zamykamy do słoika. Ale uwaga, też jeszcze jedna uwaga, żeby nie zamykać bardzo szczelnie słoik. Żeby dać mu troszeczkę powietrza, żeby ten zakwasik mógł sobie po prostu pięknie dojrzewać. Bo kiedy nam dojrzeje, to właśnie on jako dusza tej dzisiejszej zupki zrobi nam barszcz biały doskonały. Czyli barszcz biały bez oleju, bez oliwy, czyli bez tego tłuszczu roślinnego, ale robiony tylko na zwierzęcym. Więc pokrojony boczuś i podgardle już trafiają nam do małego kazanika. Małego jak na moją sposobność, bo generalnie jest to 8 litrów, nie jest to mało. Ale oczywiście zrobimy całej zupki około, drodzy Państwo, 4-5 litrów. I teraz co do tego? Od razu już sobie pokroimy cebulkę. Pokroimy ją drobniutko. O właśnie, w ten sposób. Drobniutko pokrojona cebulka trafi do tego wytopionego spod gardla i z boczusiu tłuszczyku. I to będzie nam się pięknie jawiło. Już te soki jak puszczą, będzie doskonale. Mamy już podgardle wędzone, mamy już boczuś wędzony i do tego cebulkę, więc czas na marchew i ziemniaki. Zanim zalejemy to wodą,
to właśnie ja robię tak i to polecam, że nie gotuję warzyw od razu, tylko najpierw je kroję i podsmażam, bo aromat tej zupy będzie zupełnie inny. To będzie przepiękny biały barszcz, tak jak ten przepiękny biały walc, do którego chętnie dam się zaprosić. O, ziemniaczki pięknie pokrojone, marchew już w środku i już ten aromat, ten doskonały aromat już się wydobywa stamtąd, więc jest jak dobrze, nie dobrze, jest bardzo dobrze. Teraz przemieszamy sobie. O, zobaczcie. Zobaczcie, moi drodzy, jak to już pięknie wygląda. I to jest na razie tyle. To jest baza. Zanim do bazy będzie dolewana dusza, czyli ten właśnie zakwas pszenny, musimy to zalać. W tej chwili będziemy dopiero gotować. Już się nam to pięknie przesmażyło, więc czas dolać wody. Wody dolewamy tyle, żeby zalać warzywa. I teraz dołożymy ognia i będziemy czekali, co będzie się działo dalej. Jak już nam się to pięknie podgotuje, wtedy nasz barszcz będzie okraszony czym? Duszą, czyli zakwasem, pszennym zakwasem. Czas na białą kiełbaskę. Białą kiełbaskę już pokroiłem, dlatego że to będzie wszystko w chlebku i lepiej jak jest pokrojona, bo będzie nam się pięknie jawiła. I teraz zwrócę uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Ponieważ podgardle było wędzone, już solone wcześniej, ponieważ już boczuś był solony i jest solona kiełbasa, więc nie aż tak frywolić sobie z tą solą. Użyję takiej kamiennej soli, tylko jedną garstkę na te 4 litry i to starczy. W razie czego zawsze można sobie dosolić. Idealny moment, kiedy jest posolone, kiedy już kiełbaska zawędrowała, żeby zamieszać, bo zawsze na dole będzie osadzała się mąka, nasz pszenny zakwas, bo tym właśnie charakteryzuje się nasz barszczyk. I powolutku dolewamy. Już jest posolone, już jest dusza wlana, czyli nasz zakwasik pszenny. Czas na majeranek. I tego Ci dostatek. Cała garść majeranku. O, tyle nam potrzeba i w zasadzie na tym etapie możemy uznać, że biały barszcz jest w 90% gotowy. No bo ma być biały. A skoro ma być biały, musi tutaj dostać się śmietanka. I śmietanka 30, drodzy Państwo. Śmietanka 30, która zabieli nam to wszystko. Ale co jest ważne? Dzisiaj robimy biały barszcz. A w czym my uwielbiamy to jeść? Oczywiście w chlebku. Ale najpierw ciasto drożdżowe. I na 4 chlebki kilogram mąki, do tego około 300 ml wody, trochę oleju, musi być trochę oleju, sól do smaku
tyle, ile chcecie. No ale przede wszystkim musimy pamiętać, jak to zrobić. W tej chwili mam połowę z tej receptury, o której Państwu przed chwilą mówiłem, czyli pół kilograma mąki. Na pół kilograma mąki, kiedy ją sobie przykroimy, będziemy mieli 2 chlebki. Czyli jeden chlebek waży 250 mg. To jest idealne dla receptury. I po co odkrawam o takie coś? Ano po to, żeby zrobić tak zwany czupurek. I najpierw zagniatam sobie ciasto. O, właśnie tak. A potem robię czupurek. Ten czupurek jest za duży, więc, bo to będzie nam rosło, więc nam starczy o taki jeden. Zagniatam do środka i spłaszczam ciasto, bo ono będzie sobie rosło. O, i robię taką czapeczkę. I już to wygląda jak chlebek. A teraz to, co nam pozostało. Najpierw robię taką bułę z 250 gramów mąki, a potem spłaszczam ją i robię czupurek w ten sam sposób. Przykrywam sobie bawełnianą ściereczką, czekam aż wyrośnie, wkładam do pieca. Najważniejsze, żeby nam się ciasto nie zeschło, więc trzeba to przykryć, a potem do pieca. I teraz tak, jeżeli będziecie mieli to w piekarniku, 220 stopni 20 minut. Jeżeli to będziecie robili tak jak ja w starym piecu, gdzie i Karol pali, nie diabeł, tylko Karol pali, no to wtedy nie wiecie. Wtedy musicie patrzeć, bo tam nigdy temperatura do końca nie jest określona. Ale w piekarniku góra-dół 220 i 20 minut. Chlebki wyciągnięte, ale zaraz jak je wyciągamy, natychmiast po prostu delikatnie albo jakąś tam szczoteczką, nie szczoteczką, albo rączką polać wodą, dlatego że potem jak nam delikatnie ostygną, o właśnie, mają tą strukturę, którą uwielbiamy najbardziej. Chrupkiego, doskonałego chlebka. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No i teraz to, co się nazywa drążeniem. Drążymy po to, żeby mieć i czupurek, i środeczek, a musimy to ze środka wyciągnąć. O właśnie, tak wygląda nasz chlebuś. W tej chwili musimy go wydrożyć powolutku, zostawić praktycznie samą skórkę. I pięknie nam się to wyciąga, a za chwilę będziemy to grillowali i nalewali naszego białego barszczyku. Kto woli więcej tego, co jest w środku, tego ciasta, to sobie może zostawić. Kto woli mniej, o, ten woli mniej. Ale to, co zostało wydrążone, zawsze pamiętajmy, że będziemy mogli sobie moczyć. O tak, moczyć. W zasadzie nie potrzebujemy łyżki, no prawie nie potrzebujemy, bo jednak to jest taki barszczyk esencjonalny i tam jest sporo w środku, zresztą widzieliście to wczoraj. Do tego zostało nam tylko jajeczko i zamiast pietruszki dodamy czosneczek niedźwiedzi. Picobello. Zwróćcie uwagę, to jest właśnie to grillowanie jeszcze tego naszego chlebka. O, właśnie tak powinien wyglądać. I po obrzeżach, i w środku, i tutaj, bo wtedy będzie chrupiący. Kiedy będziemy go sobie zamaczali, no to nie będzie tak zwanej mamałygi ciastowej, a będzie tylko to, co jest najpiękniejsze, czyli taki chlebuś. On już zelżył, jeżeli chodzi o wagę, no ale teraz to, co najważniejsze, czyli biały barszcz. Sam nie wiem, czy wolę białego walca, czy białego barszczyku. Piękny, esencjonalny, biały barszczyk wędruje do środka. O takie 2 łychy, żeby było esencjonalnie. No i oczywiście tutaj już jajeczko. Jajeczko takie
na pół ścięte, czyli 6 minut 32 sekundy. Żartuję oczywiście, drodzy Państwo. Nie wiem, ale około 6 minut jest idealnym wymysłem do tego, żeby było po prostu pysznie. No i teraz, co na sam wierzch? Ja proponuję czosneczek niedźwiedzi, ale może być pietruszka, może być koperek. To, co Państwo lubicie. I teraz uwaga, ostatnia łycha. Kiedy już jajeczka są w środku, wtedy ta trzecia chochelka będzie idealna. I nie wiem, czy poproś mnie do walca, czy poproś mnie do barszcza. Ale wiem jedno, czy taki barszcz biały, który się różni zakwasem, czy żurek na święta, te polskie nasze strawy nie są najwspanialsze na świecie? Czy to nie jest wielka kwintesencja i kunszt po prostu dobrego gotowania? A właśnie, i teraz taki chlebek, który jeszcze nie rozkroiłem, możecie sobie, drodzy Państwo, zamrozić. Czyli zrobić go dużo wcześniej, żeby tam się potem w te święta ze wszystkim naraz nie gnieść w kolejce i żeby się nie zamęczyć. Możecie sobie go po prostu zamrozić. Kiedy go odmrozicie, będzie doskonały i wtedy wydrążycie to tak, jak ja dzisiaj wydrążyłem, a potem będziecie próbowali i zajadali. Jaki on jest? Wspaniały. Doskonały. Więc na stół świąteczny, na tę Wielkanoc 2025 proponuję dokładnie taki biały barszczyk. Do zobaczenia.